Wyłudzeniem śmierdzi na odległość. Dochód na zaświadczeniu jakiś z czapy. Mówi nie ten, co chce kredyt, tylko jego kolega. Numer telefonu do pracodawcy wpisany inny niż na pieczątce. Pewnie do kolegi. Pod tym samym adresem w ciągu ostatnich 6 miesięcy zarejestrowanych zostało 114 firm. Po czasie wyszło na jaw, że całe przedsięwzięcie było zakrojone na znacznie szerszą skalę. Proceder trwał od kilku tygodni i wiadomo było o kilkuset tysiącach złotych wyłudzonych kredytów. Praca w banku może wydawać się nudna i w sumie to na co dzień taka jest. Ale co jakiś czas zdarzają się sytuacje, które zapadają Ci w pamięć do końca życia. Tu klient Ci zgłasza, że jest w Toruniu, a ktoś jego kartą kredytową godzinę temu płacił w Los Angeles. Innym razem korekta numeru PESEL po tym, jak pani w postępowaniu sądowym zmieniła swoją datę urodzenia. Takich sytuacji przytoczyć można mnóstwo. Jeśli chodzi jednak o te, które wywoływały naprawdę duże emocje, to były próby wyłudzenia kredytów czy działania na słupa. I nie mówię tu o tym, jak ktoś zapomniał podać dziecka we wniosku, czy zawyżył swój dochód o 500 zł. Mówię o przygotowanej akcji, podrobionych dokumentach czy firmach wydmuszkach. W dzisiejszym odcinku 4 historie oparte na faktach, autentycznych. 2 gości uzbrojonych w ulotkę, której nie wahali się użyć. Wyłudzenie, wyjście z aresztu i powrót do banku. Prezes Menelao z Sortalionu. I na koniec gruba akcja. Wpada zorganizowana grupa przestępcza. Zapraszam na odcinek z serii kryminalnych z wątkami humorystycznymi. Ja nazywam się Bartosz Nowak i zapraszam do świata kredytów, liczb i finansów. Historia pierwsza. Kto tu bierze kredyt? Doradca klienta musi realizować swoje plany sprzedażowe. Jeśli trafia się więc klient, który przychodzi do oddziału prosto z ulicy i chce kredyt, to sytuacja jest wymarzona. I wyobraźcie sobie, że taka właśnie dzieje się teraz. Będę opowiadał w czasie teraźniejszym. Będzie Wam łatwiej sobie wyobrazić taką scenę. Wchodzi 2 gości do oddziału PKO Banku Polskiego. Jeden wysoki, drugi niski. Podchodzi ten niski i mówi: kolega chciałby wziąć kredyt. Jaki kolega? Pytam. No Szymon, imię zmienione. Okej, jaka kwota Pana interesuje? 20 000 złotych, odpowiada ten niższy. To który z Panów bierze kredyt? Bo mówi tylko Pan, wskazuje na niższego. Ja, odpowiada wysoki i daje mi ulotkę. Tu mały przerywnik. Swego czasu PKO BP wystawiało ulotki z reklamą pożyczek, a na odwrocie było takie krótkie zaświadczenie o dochodach do wypełnienia przez pracodawcę. Wystarczyło, że to wypełniłeś, miałeś potwierdzone przez pracodawcę i mogłeś dostać kredyt. Wracamy do historii. Widzę, że ulotka wypełniona niechlujnie, jakimś pisakiem, pieczątka pomazana. Dochód 3200 zł. Pytam, te 3200 to brutto czy netto? No jakieś 3 na rękę, mówi pan Szymon. Myślę sobie, no nijak mi się tu nie spina. Ani brutto, ani netto. Mówię, panowie, weźcie tą ulotkę i niech pracodawca wypełni to porządnie. Czy to netto, czy brutto. Dobrze nam się rozmawiało. To panowie wyluzowani rzucają. Spoko, wracamy za 15 minut, hehe. I wrócili. 3200 netto. Wprowadzam do systemu. Wyłudzeniem śmierdzi na odległość. Dochód na zaświadczeniu jakiś z czapy. Mówi nie ten, co chce kredyt, tylko jego kolega. Numer telefonu do pracodawcy wpisany inny niż na pieczątce. Pewnie do kolegi. Zdolność jest. Poszło na weryfikację. Telefon do pracodawcy. Przebiegły analityk dzwoni pod numer z pieczątki. Tego chłopaki nie przewidzieli. Odbiera pani. Dzień dobry. Chcielibyśmy potwierdzić, że wystawiała pani zaświadczenie o dochodach dla pana X. Broń Boże, w żadnym wypadku. Jakie zaświadczenie? Zatrudniam jednego pracownika. Jeszcze dziś jest na chorobowym. Okej, dziękuję. Wszystko jasne. Dalej już idzie automatycznie. System daje decyzję pozytywną. Policja powiadomiona. Pan na drugi dzień przychodzi podpisać umowę kredytową. Tym razem sam. Podchodzi do lady, a zaraz za nim funkcjonariusze po to, by założyć klientowi kajdanki. Tu taki smaczek na deser. Mijają 3 tygodnie. Wracam wieczorem z pracy, słyszę, że ktoś krzyczy do mnie z jakiejś klatki. Okazuje się, że to 2 znajomi, którzy byli bohaterami tej historii. Nie powiem, żeby się nie zestresował, ale rozeszło się po kościach. Historia druga. Wyłudził, wpadł i wrócił. Historia druga. Może mniej ciekawa, ale z zaskakującym finiszem. Przychodzi klient po kredyt. Niewielki, jakieś 3000 zł. Do 6000 zł mogłeś dostać kredyt na decyzji automatycznej. Często nawet na oświadczenie. Nawet jeśli nie byłeś klientem banku. Tym razem byłem pracownikiem Crédit Agricole. Klient ma zaświadczenie o dochodach. Big czysty. Kwota kredytu niewielka. Decyzja automatyczna pozytywna. 30 minut i kredyt wypłacony.
Pamiętam, że po spotkaniu miałem przerwę, więc poszedłem do sklepu sobie coś kupić na obiad. Wychodzę zza rogu, a tu stoi mój klient i rozmawia z jakimś facetem. Niby nic nadzwyczajnego, ale pamiętam, że jak na mnie spojrzeli, to coś wtedy wydało mi się, że jest nie tak. Przeczucie mnie nie zawiodło, bo pan w ciągu tygodnia był jeszcze w 3 innych oddziałach tego samego banku i brał kolejne kredyty. Przy jednym z nich został zatrzymany, bo okazuje się, że zaświadczenie było lewe. Mijają 2 miesiące i patrzymy, a klient wchodzi do oddziału. O co chodzi? Facet wyłudził kredyt, a tu jak gdyby nigdy nic stoi sobie w kolejce. Tym razem do innego doradcy. Kolega, młody pracownik zestresowany, nie wie czego się spodziewać. Może klient to jakiś wariat, może ma nóż. Klient się zbliża. Trzeci w kolejce. Drugi. Napięcie rośnie. W końcu podchodzi do doradcy i mówi: dzień dobry, chciałbym spłacić kredyt. Pozamiatane. Takiego scenariusza nikt nie obstawiał. Wyłudzasz kredyt, jesteś złapany na gorącym uczynku i wracasz do tego samego oddziału, żeby go spłacić? Przechodzimy do kolejnej historii. Historia trzecia. Menelaos z Sortalionu. Ostatnio ze wspólnikiem mieliśmy mały spór o to, kto w swojej pracy miał bardziej ewidentną lewiznę. Ja twierdziłem, że w mojej historii numer 1 z dzisiejszego odcinka widać było na kilometr, o co chodzi. Ostatecznie jednak oddaję honor koledze, choć nie mówimy o wyłudzeniu kredytu. Krzysztof, mój wspólnik, pracował w BRE Banku. Do grupy BRE należał choćby mBank. mBank obsługiwał klientów detalicznych, Multibank klientów premium i małe firmy, a BRE klientów biznesowych i korporacje. Na spotkanie umawia się klient, który chce założyć konto firmowe dla spółki. Ostatecznie przychodzą we dwóch. Jeden pan elegancki w garniturze około 30 i drugi starszy. Powiedzieć, że mniej zadbany, to jakby nic nie powiedzieć. Nie owijając w bawełnę, po prostu typowy Menel. Niech będzie Menelaos z Sortalionu. Wygląd, zapach, wszystko to potwierdzało. Młodszy pan poinformował, że chcą założyć konto dla spółki. Krzysztof pyta: a ten pan? To prezes. Pyta więc pana prezesa: czym będzie zajmowała się spółka? A takie tam pan wie. Handel. Coś tam kupimy, coś sprzedamy. Kilka dodatkowych pytań o informacje dotyczące spółki. Nagle pada pytanie o numer kontaktowy. Facet w garniturze podaje nierozpakowaną kartę SIM kupioną w kiosku i mówi: proszę sobie spisać stąd numer. Ostatecznie dziwnym trafem bank nie wyraził zgody, by otworzyć konto na słupa. Historia czwarta. Zorganizowana grupa przestępcza. Na koniec zdecydowanie najpoważniejsza historia, z jaką miałem do czynienia pracując w oddziale banku. Crédit Agricole, Warszawa. Oddział czynny do 18. Godzina 17 z kawałkiem, wchodzi do oddziału klient. I znowu, już od samego wejścia widać, że coś jest nie tak. Klient młody chłopak, około 25 lat, dobrze zbudowany. Czapka zsunięta prawie na oczy, kaptur założony. Telefon w ręku, rozgląda się po sali. W końcu podchodzi i mówi, że chce złożyć wniosek o kredyt. Nie pamiętam już, czy było to 20 czy 30 tysięcy złotych, ale generalnie gotówka potrzebna na zakup samochodu. Doradca identyfikuje dowód osobisty klienta, zaświadczenie o dochodach. Wszystko wydaje się ok. Tylko jego nerwowe zachowanie i to, że jest cały zakryty, jakoś zwraca uwagę. Wniosek wprowadzony. Drogi kliencie, proszę usiąść i poczekać na decyzję. Klient wychodzi przed oddział i gdzieś dzwoni. Miejsce zamieszkania? Łódź. Miejsce zatrudnienia? Gdynia. Ubiega się o kredyt w Warszawie. Dziwne, ale to też nic nie musi znaczyć. Idzie sygnał do compliance o weryfikację pracodawcy. Pracodawca ok, ale jednak nie wszystko. Okazuje się, że siedziba pracodawcy to jakieś szczególne miejsce. Albo to gigantyczna strefa ekonomiczna, albo jakaś wydmuszka. Pod tym samym adresem w ciągu ostatnich 6 miesięcy zarejestrowanych zostało 114 firm. Okazuje się, że w innych oddziałach banku na podstawie zaświadczeń potwierdzonych przez pracodawców mających siedzibę pod tym samym adresem udzielonych zostało już co najmniej kilka kredytów tylko w tym miesiącu. Dobija godzina 18, trzeba zamykać oddział. Klient otrzymuje informację, że jest szersza weryfikacja i jutro zostanie poinformowany o decyzji kredytowej. Kolejny dzień. Policja informuje oddział, że to jakaś szersza akcja i że dojdzie do zatrzymania klienta na gorącym uczynku, gdy będzie podpisywał umowę kredytową. Klient poinformowany o pozytywnej decyzji zostaje zaproszony do oddziału na godzinę 10. Funkcjonariusze mają chwilę wcześniej czekać w gabinecie pani dyrektor. Tymczasem przychodzi klient gotowy podpisać umowę, a policji nie ma. Doradca zestresowany. Tu mówi, że musi zaktualizować jakieś dane, tu podsuwa do podpisu tabelę opłat i prowizji, byle zyskać na czasie. Mija kilkanaście minut i nadal nic. Wychodzi z pokoju, kieruje się w stronę gabinetu pani dyrektor i pyta, co ma robić, bo klient już się wkurza
nie wie czemu nie ma umowy do podpisu. I nagle tu pada, załóż mu konto. Same korzyści. Doradca zyska na czasie, będzie liczyło się do planu sprzedażowego, a samo otwarcie rachunku przestępstwem przecież nie jest. Pozdrawiam Zuza. Minęło jeszcze kilka minut i funkcjonariusze przybyli. Dalej odbyło się już wszystko według planu. Klient został zatrzymany po podpisaniu umowy kredytowej. Okazało się, że tego dnia zatrzymanych zostało jeszcze kilka osób w pobliżu oddziału, którzy współpracowali z zatrzymanym. Po czasie wyszło na jaw, że całe przedsięwzięcie było zakrojone na znacznie szerszą skalę. Proceder trwał od kilku tygodni i wiadomo było o kilkuset tysiącach złotych wyłudzonych kredytów, choć dokładnej skali oczywiście nam nie podano. To by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jeśli podoba Ci się taka forma przedstawiania autentycznych historii, to zostaw komentarz pod tym filmem. Postaramy się Wam dać tego więcej. Jeśli chcecie być na bieżąco ze światem kredytów, liczb i finansów, to zapraszam do śledzenia mojego bloga finansowyogar.pl i subskrybowania kanału. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!